Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Wybieram się na sklepy używane. Zobaczymy, co nam tam się zaświeci w oczy. Pogoda fajna, więc można połazić trochę sportu. Ja dużo chodzę, więc to też jest jakiś tam sport, można powiedzieć. Zapraszam serdecznie na sklepy ze mną. Kiepskie tutaj mamy światło, ale tutaj coś takiego fajnego znalazłam. Wygląda, że to jest chyba pojemnik na ser. Wydaje mi się, weźmy go do ręki. Tak mi się wydaje, że jest na ser, ale niekoniecznie musi być na ser. Coś w nim jest fajnego. Nie jest to srebro. Może jest posrebrzane, ale bardzo ładne, takie inne. Podoba mi się. Fajne to. Też szkło jest fajne, takie grube. Tutaj zobaczcie, jaki fajny świecznik. Zapewne made in Italy. To takie dość podobne do takich rzeczy włoskich. Co tu jeszcze jest? Piękna sowa. Piękny piesek. Taka miseczka ładna też. Ale to nie włoskie, tylko chyba portugalskie. Jeśli dobrze widzę. Ciężko odczytać, wydaje mi się, Portugalia. Patrzcie, jakie to piękne. Pewnie ręcznie malowane. 8,50 sztuka. Tu jest taka chochla wsadzona do środka, ale wiecie co, chyba jest plastikowa, więc to nie jest komplet. Tu powinny być w ogóle takie piękne, też w takim motywie ponczówki, tak to się nazywa, ponczówki, czyli takie szklanki jakby do picia ponczu. Bardzo ładny jest ten pojemnik, piękny wręcz. No, szkoda, że ponczówek nie ma, ponczówek, chyba to się tak nazywa. I taka starczynka piękna u góry, śliczna, ale duże, naprawdę duże. Co tu jeszcze mamy? Mnóstwo różnych lampek do wina na przykład i nie do wina. Ale nic to więcej nie wpadło mi w oko raczej. Tu takie trochę rozalinowe za euro. Do szampana. O, tu mamy jeszcze taki, kufel. Kufel z kryształu za euro 50, ale ma jakiś napis. Clemens Club 1999 dla golfistów. Lampa kosztuje 35 euro, ale myślę, że pięknie by wyglądała w pomieszczeniu na czymś. Myślałam, że jakaś sygnatura będzie, a tu nic. A tu nic. Tu taka kamionka, ładna ta kamionka. Bardzo trwała, zobaczcie jakie. Ale jak śmiesznie ten dzióbek jest. Zamiast z tej strony, przeważnie tak jest, nie? Jak nalewacie, to tak. A tu jest tak tutaj. Tak się ma do siebie lać. Dziwnie trochę, no ale nic. Tu mamy taki ładny wazonik. Cóż to jest? Schumann 6,50.
Tu mamy taki kobaltowy za 12 euro. Tu mamy Rosenthal. Zobaczmy go sobie za 39. Nawet ma napis z boku Rosenthal. Rosenthal Classic. Bardzo ładny ten wazon, ale trochę kosztuje. 39 to nie mało. Tu jeszcze jeden mamy taki. I to jest Huchenreuta za 9. Tu u góry mamy takie tria i jest to, jest napisane dekor China Purpur AW, chyba coś nowoczesnego. Ten ładny jest, ten świecznik za 15, metalowy, też pewnie jest nowoczesny. Tu mamy taki ładny też świecznik, też nowoczesny, ale ładny, samo drewno. I tutaj zobaczmy sobie tą piękną wazę. Piękna waza to jest Made in China za 9 euro, ale bardzo ładna. Taka waza na kominku bardzo by zdobiła. Piękna waza. Bardzo ładna, naprawdę. I co tu jeszcze mamy? Taki aniołek za 4. Filiżanki są po 8. Tu mamy jeszcze taki piękny świecznik. Szklany albo kryształowy, ale raczej szklany. Tu dwa są takie świeczniki, zobaczcie. Dwa te świeczniki są takie same. A tu mamy takie dwie misy w takie paseczki delikatne, wgłębione. 12 i 14 euro. Albo Rosenthal, albo Thomas Rosenthal. No, Rosenthal, bo ja już musiałam kiedyś widzieć. Patrzcie, jaka lampa. Ona mi jest do ramion prawie, serio. 10 euro, ale ten abażur jest do wymiany raczej. A tu taka trochę beczułka, nie? Jakby, ale wysoka lampa bardzo. Patrzcie, jaki ten piękny. W maki i w chabry. No patrzcie, jaki piękny. Szok. Normalnie szok. Taki len chyba, co nie? Tak mi się wydaje. Bardzo ładny. Chyba sobie go wezmę. Co tu jeszcze mamy fajnego? Wszystko tak ładnie poukładane dzisiaj, a szkoda ruszać. Ale łatwo jest w ten sposób sprawdzać, wiecie. O. Nie, chyba jeden mi dzisiaj starczy. Nie będę kusić losu. To jest ładne bardzo. Na jedną świeczkę. Fürstenberg czy 50. Więc bardzo niedrogo. Nawet tu można, wiecie co? Taki ten wianuszek położyć na tym. Bo jest miejsce. Ładne. Na pewno stare. Co tu jeszcze mamy? To też jest Fürstenberg. Tu mamy jakieś takie stareńkie, wytarte już dość mocno. Tutaj nie ma sygnatury. Zobaczmy, drugi talerz. Pewnie też nie ma. Też nie ma. Pewnie kiedyś ładne były.
tu jest Schaubach Kunst. 12 euro. Te też są ciekawe. Te świeczniki, chyba nowoczesne. Chociażby ze względu na ten wkład, który jest w środku. Ten taki metalowy. 2,50 sztuka. Fajna cena. A tu mamy jakieś kobaltowe wazoniki. 7,50. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem kobaltowych rzeczy. Ale wiem, że dużo ludzi lubi bardzo. Te też są ładne. Po euro. Myślałam, że to talerz, taki wiecie, porcelanowy. No to metal. Kobaltowy, o taki piękny. Dzwoneczek. Tu mamy Zeltmann Weiden. Ten dzbanuszek jest piękny. Lubię taki kształt. Co tu jeszcze jest? Mosiężny aniołek. Za 2,50. Tu mamy taki kieszeń świeczek za euro. Tanio. Bardzo tanio. U góry ma piękną sowę. Co tu jeszcze jest ciekawego? Tutaj taki kącik trochę świąteczny. Tutaj mamy trochę bombek. Może coś dla siebie znajdę. Zobaczmy. O, ta mi się podoba. Zielona też jest piękna. Ale mam już takie. Tu kosztują 6 za euro. Nie wiem, czy poszukam, czy coś znajdę, zobaczę. Tu mamy Bawarię. Taki duży talerz. A tutaj taką karafkę, ale ja szukam z WMF-u. Ta z WMF-u nie jest. Wydaje mi się, że te z WMF-u są ładniejsze. Tutaj stoi ten dzbanek jeszcze, nieszczęsny. Jakbym go kupiła, gdyby on był w lepszym stanie. Niestety nie jest. Tu mamy Thomas, a tu Huchenreuda, takie barszczówki. Po ile? Po 2 euro z talerzykiem. Takie mam w domu. Podobne w każdym razie. 2 euro sztuka. Tutaj jeszcze pani coś dołożyła, więc zobaczę jeszcze raz, co tu ewentualnie leży.
No i obrusy. Miejsce, gdzie są obrusy, to jest bardzo ładne. Piękne. Chyba taki haft krzyżykowy, bardzo delikatny, drobny. Bardzo ładne. Chyba 50 niestety kosztuje. One tak przeważnie kosztują euro 50. Te takie, tego typu rzeczy. Tutaj trochę więcej, ale bardzo ładne. Można położyć wzdłuż stołu na przykład na jakimś innym obrusiku. Co tu jeszcze mamy? Tu trochę ciemno będzie. Też taki nowoczesny, czy 50, ale ładny. Tu taka mniejsza serweta. Już mam tych obrusów, że już muszę trochę bardziej wybrzydzać. A to jest chyba z Chibo, z tego co pamiętam. Mam taki duży obrus. Dawno nie pokazywałam biżuterii, ale jakoś chyba mi się nic nie rzucało w oczy specjalnie. Tu mamy coś takiego, to chyba jest drewno. Za czy 50. Ten jest ładny. Trochę tu ciemno w tym kącie. Tu mamy jeszcze takie sówki nowoczesne. Ciężko trafić na coś wartościowego, dlatego nie zawsze pokazuję biżuterię. Mamy ładną różę. 9,50. Tutaj mamy jakąś broszkę. Widzicie tutaj? Taką ręcznie malowaną. Tu jakieś perły, ale pewnie sztuczne. Musiałam trochę do światła wziąć. To są setki. Już też tu widziałam. Za 3 części 24,50, ale to nie jest komplet, bo nie pasuje. Tu jest za duże jakby. Chyba. Tak mi się wydaje. Ładne te widelczyki. Zobaczcie, o takie. Też setki. Chyba. Tak, setki. WMF. I tu mamy taki zestawik. Cóż to jest? Bejruta, Bawaria. Za 40. Majka, dostałaś nowe legowisko, co nie? Nowe legowisko i mięciutko i cieplutko piesek ma. Tak? No, stare już było do wyrzucenia.
Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie te wszystkie piękne rzeczy na Plomarktach i często na sklepach używanych. Powiem szczerze, że w tych sklepach używanych ostatnio tak jest różnie i często wychodzę z niczym dosłownie. Albo jest tak, że po prostu stałam się trochę bardziej wybredna, dużo rzeczy już mam. Moje oko szuka zawsze takich, wiecie, bardziej wyszukanych rzeczy, albo po prostu jest ich mniej w sklepach. Dużo ludzi też chodzi po takich sklepach, szczególnie przed świętami, kupując po prostu prezenty dla swoich bliskich i też może być to powodem, że jest tych rzeczy jakby mniej i trafiam na mniej rzeczy. Ale coś tam wyszukałam sobie na tych moich szukałkach, że tak powiem, coś tam znalazłam. Ale słuchajcie, pierwsze ogłoszenie bardzo ważne, bo się zbliża czas, blisko już mamy świąt, już niedługo, a chcę kartki wysłać do tych, którzy wygrali. Odezwało się do mnie, słuchajcie, 7 osób i jeszcze 3 brakuje. 3 osoby się jeszcze nie odezwały, które wygrały kartki, więc bardzo proszę, obejrzyjcie te osoby, które nie obejrzały tego rozdania, tego losowania kartek, bo 3 osoby się jeszcze nie odezwały, w tym jeden mężczyzna wyjątkowo, także bardzo proszę o kontakt, te osoby, które wygrały. 3 osoby jeszcze muszą się do mnie odezwać. Tak patrzę z boku, no tak mi mocno świeczka się pali, ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, co kupiłam? Kupiłam parę rzeczy. Pierwszą rzeczą jest piękny obrusik, o taki, w maki i w habry. Ja też mam dzisiaj, słuchajcie, taką piękną bluzkę. Powiem szczerze, że gdybym ją zobaczyła w sklepie, na pewno by ze mną poszła w normalnym, zwykłym sklepie. Ja ją kupiłam na Vinted. W sklepie nie widziałam jej jakoś nigdy, chociaż czasem zaglądam do tego sklepu. Ona jest, słuchajcie, z Ersting Family. Jest taki sklep w Niemczech. I ona właśnie z tego sklepu jest. Ja do tego sklepu czasem zachodzę i czasem coś kupuję, ale tej bluzki nigdy nie widziałam, a gdybym widziała, to na pewno bym ją kupiła, bo po prostu jest piękna, jest pięknie wyszywana. Ja takie rzeczy bardzo lubię, więc kupiłam ją na Vinted, także udało mi się ją gdzieś tam wyszukać. Bardzo się cieszę, bo jest wyjątkowa, myślę. I dlatego, zobaczcie, ja po prostu lubię takie wyszywane rzeczy, nie tylko obrusy, ale już właśnie też takie ciuszki, nie? Także myślę, że całkiem mi pasuje. A jeśli chodzi o obrus, to zobaczcie, takie cudo. Bardzo mi się kojarzy z takim polskim folklorem, z polską cepelią. Kiedyś były w cepeliach takie obrusy. Jakoś tak to pamiętam. Może moja wyobraźnia, moja pamięć mnie wcale nie zawodzi, bo to było już dawno temu. Jako dziecko musiałam to widzieć. No przepiękny jest ten obrus. Jest, słuchajcie, jak nieużywany, jest taki trochę lejący. Wydaje mi się, że jest to len z domieszką czegoś, bo jest taki dość lejący. Piękny. W ogóle nie jak nówka. Widzicie? Taki duży. Jest tu mała metka. Zobaczmy sobie, co na nim pisze. Tylko jak napisane, jest napisane, jak to prać w 30 stopniach, nic więcej. Więc pewnie jest to robione maszynowo, ale mimo wszystko, nawet jak jest maszynowo robione, zobaczcie, no cudo. Po prostu cudo. Przepiękny. Ile on kosztował? Nie wiem, chyba 3 euro, coś koło tego. Jakoś tak. Już nie pamiętam, bo go nie kupiłam ani dzisiaj, ani wczoraj, tylko parę dni temu, ale jakoś tak, 3 euro, więc to naprawdę super cena na taki obrusik, bardzo się cieszę, nie? Słuchajcie, drugą rzeczą jest taki malutki świecznik, na pewno go kojarzycie, on jest taki bardzo zgrabny, bywają te świeczniki z mosiądzu w różnych, wiecie, wielkościach, różnie wyglądające. Ten bardzo mi się spodobał, bo jest taki filigranowy, delikatny. Zobaczcie. Widzicie, jest taki bardzo, myślę, delikatny. Nie ma tutaj wiele jakichś zdobień. Myślę, że jest bardzo ładny. Kosztował 2 euro, więc bardzo niewiele. Gdzieś mi się tam na pewno przyda przy jakichś dekoracjach. I następną rzeczą jest, słuchajcie, jeśli chodzi o bombki, ozdoby świąteczne, to jeszcze próbuję coś dostać, jeszcze nie mamy choinki, więc jeszcze mogę coś tam sobie wyszukać. I to jest taki mały dzwoneczek, ze szkła, taki malutki. Ma tam jakieś gwiazdeczki namalowane. No, myślę, że jest całkiem fajny, kosztował chyba 50 centów, z tego co pamiętam.
nawet dzwoni, także fajnie, wyląduje na choince. I mam tu jeszcze takie coś też na choinkę. To w ogóle teoretycznie nie jest na choinkę, ale myślę, że to będzie bardzo fajnie pasować. Ja muszę do tego jakieś zawieszki dorobić, a są to mianowicie, słuchajcie, takie zawieszki, które są w lampach, takich na sufit, takie maleństwa, o. I na pewno to jest z tego, ale ja to kupiłam po prostu, mam tu ich trochę. Ja to kupiłam po prostu, to kosztowało wcale nie mało, powiem szczerze, bo kosztowały wszystkie 3 euro, one były razem spięte. Mam tu ich 3, 4, 5, 6 sztuk. O, takie. Ja sobie dorobię do nich te zawieszki i wylądują na choince. Coś takiego innego. Mam w tym roku ochotę taką choinkę zrobić trochę w innym stylu, trochę taką, wiecie, vintage. Zobaczymy, czy mi się uda. I trochę tych bombek mam, ale wcale nie za wiele. W związku z tym zobaczymy. Jeszcze chwila jest do ubierania choinki, więc zobaczymy, co mi się uda tam zdziałać. I ostatnią rzeczą z tych takich ze sklepu używanych jest taki piękny świecznik. W zasadzie to on mógłby stać i tak, i tak. I tak. Myślę, że w dwie strony. W tą stronę na taką świeczkę, wiecie, długą. Tu na przykład właśnie z takim wianuszkiem. Takiego wianuszka nie mam, ale może kiedyś mi się trafi. Albo może stać tak i tu będzie taka większa świeca. Myślę, że jedna i druga propozycja nadaje się. Jest to Fürstenberg. O, tu ma znaczek, sygnaturkę. No myślę, że jest całkiem sympatyczny, zdobiony tutaj taką, wiecie, złotą lamówką, można to tak nazwać. Na dole też tu ma taką małą lamówkę. Bardzo ładny. Ja lubię taki kolor w ogóle porcelany, jest taki elfenbein, trochę ecru, taki beż, wiecie, ze złotem, to zawsze pięknie wygląda. I słuchajcie, to są wszystkie moje zakupy, ale mam jeszcze coś, a mianowicie mam tapetę. Mam pytanie do Was. Ta tapeta w ogóle przyszła do mnie z Polski. Przyszła do mnie z Polski, pisze instrukcja montażu z Zielonej Góry przyszła do mnie, chociaż tu ją zamawiałam. I jest to taki, słuchajcie, taki piękny pejzaż, taki trochę brązowawy, ale w sumie są tylko drzewa namalowane. Mam plan taki, żeby to przykleić tutaj na tą ścianę. Tu ja Wam pokażę, którą ścianę, żeby mi się tu coś nie przewróciło, a mianowicie na tą ścianę. Od okna, czyli od tamtąd, aż do mojej witryny tam z przodu, mam zamiar taką właśnie tapetę przykleić. Dajcie znać, co myślicie, czy to dobry pomysł, czy przesadzę, bo jeszcze jej nie wieszam, jeszcze jej nie przyklejam. Myślę, że Wojtek mi na pewno pomoże trochę z tym, żeby to założyć, ale tak mam w głowie, że to może fajnie wyglądać, bo ona jest w tej chwili, ta ściana jest, pokażę Wam trochę, jak ta ściana wygląda. A mianowicie mówię o tej ścianie tutaj, i na całej tej ścianie, bo ten kawałek tej fototapety jest taki duży, że będzie pasował na całą ścianę. I tak się właśnie zastanawiam, czy ona tu będzie dobrze wyglądać, ale mi się wydaje, że tak. Dajcie znać, co Wy myślicie o takim pomyśle. Już, moi drodzy, jestem z powrotem. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, jest, słuchajcie, lampa naftowa. Lampa naftowa, olejowa. To jest taka rzecz, którą kupiłam. Czasem tak się zdarza, że nie mam czasu na nagrywanie i wchodzę do sklepu takiego używanego sprawdzić tylko, czy jest coś fajnego i wartego kupienia. Na przykład czekam na tramwaj czy na autobus i wchodzę do sklepu, zobaczę sobie, co jest, jak jest coś fajnego, to kupuję i lecę od razu na tramwaj czy autobus dalej, nie? Bo nie mam czasu na nagrywanie. I taką właśnie znajdką jest ta lampa naftowa, którą kupiłam dosłownie w 2 minuty. Jest bardzo ładna, ale nie ma nagranego z nią filmiku, ale widzieliście już ją w shortsie którymś, bodajże jakieś 3 tygodnie temu. Ja ją Wam pokażę. Piękna lampa. O, taka. Stara, bardzo stara wręcz. Słuchajcie, jest to Karl Dittmar, tak się nazywa producent tej lampy i austriacka, z tego co kojarzę, Wiedeń.
I myślę, że jest w całkiem dobrym stanie, była w dużo gorszym stanie, bo ja ją dość mocno wyczyściłam. Nie starłam jakichś tam, wiecie, rzeczy, które nie powinno się zetrzeć. Bardzo byłam ostrożna. Po prostu chciałam tylko, żeby ładniej wyglądała i to, co mogłam, to wyczyściłam. Myślę, że jest bardzo ładna. Nie była tania, bo kosztowała 35 euro, ale takie lampy, słuchajcie, ja szukałam takiej lampy niekoniecznie z mosiądzu, a ta mi się bardzo podoba. Jest bardzo estetycznie zrobiona. Zresztą ten Karl Dittmar był producentem właśnie takich rzeczy i dość słynny producent, który produkował właśnie takie lampy olejowe. Ma sygnaturkę, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. O, w ten sposób. Widzicie? Tu jest sygnaturka i powiem szczerze, że takie lampy się rzadko trafiają, takie naprawdę wyjątkowe, bo dużo jest lamp takich, wiecie, dość zniszczonych, takich produkowanych na skalę masową i one są wszystkie bardzo często podobne do siebie, czyli nie wyróżniają się czymś wyjątkowym. Ta, myślę, jest naprawdę bardzo ładna, jest taka zupełnie inna, pięknie by wyglądała na kominku, tak myślę. Nawet na pewno. I słuchajcie, co ja chciałam jeszcze o niej powiedzieć? Koniec XIX wieku. Firma działa mniej więcej od 1830, jeśli dobrze pamiętam. Jak się pomylę, to pomyliłam, to Wam tutaj wpiszę, ale naprawdę jest bardzo ładna. Może jeszcze troszkę z bliska, jak ona wygląda. Te złocenia tutaj pomiędzy też bardzo ładne są. To bardzo tak ją trochę wyróżnia od innych lamp, nie? Myślę, że jest wyjątkowa. Cieszę się, że się udało, bo tak jak powiedziałam już, ostatnio jest ciężko coś kupić, ciężko, żeby coś wartościowego trafić, bo po prostu, nie wiem, albo dużo ludzi kupuje na święta rzeczy w prezencie, więc to też jest możliwość, albo po prostu jest w tych sklepach mniej. To są takie sklepy, gdzie ludzie oddają coś w prezencie, w sensie jako taki podarunek i te sklepy to potem dalej sprzedają, nie? Więc no, trudno mi powiedzieć, czy jest taki chwilowy przestój, czy po prostu dużo ludzi teraz kupuje takie rzeczy na prezenty. To jest całkiem możliwe. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o tapecie. Jeszcze mogę ją oddać. Ale myślę, że to nie jest głupi pomysł. Natomiast z pocztówkami bardzo proszę o kontakt. Te osoby, które wygrały, jest 3 osoby wygrały, w tym jeden mężczyzna jeszcze się nie zgłosił, więc bardzo proszę o kontakt i żebym mogła te kartki wysłać na czas, nie? Bo wiecie, kartki też przed świętami będą dłużej szły, bo dużo ludzi wysyła. Tak mi się wydaje, że dużo ludzi wysyła i paczki, i kartki, i listy, no, więc trzeba to zrobić na czas. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam podobało, to proszę o łapkę w górę i widzimy się w niedzielę na Flomarkcie o 9:15. Dzięki, pa!